Nowa Ruda, malowniczo położone miasto zaledwie 10 km od granicy z Czechami i 80 km od Wrocławia. Pierwsza historyczna wzmianka o mieście znajdującym się w dolinie rzeki Włodzicy pochodzi z pierwszej połowy XIV wieku, a informacje donoszące o istnieniu kopalni węgla kamiennego pojawiły się 100 lat później. Dzięki temu, że Nowa Ruda nie została zniszczona podczas wojen, możemy dziś spacerować pomiędzy jej historyczną zabudową, podziwiając wiele cennych zabytków. Naszym pierwszym obowiązkowym punktem wycieczki po Starym Mieście jest rynek i ratusz. To jeden z najładniejszych magistratów w Polsce. Uwagę zwracają piękne zdobienia, w tym portal, wykusze i okienne szczyty. Noworudzki rynek ukształtował się około 1442 roku. Ma kształt prostokąta, lekko pochylonego na północ. Wychodzi z niego 6 ulic. Na rynku znajdziemy także fontannę świętego Jana Chrzciciela. To pomnik z brązu z 1909 roku. Przedstawia scenę chrztu Jezusa. Prawdziwą barokową perełką jest fontanna z figurą świętego Floriana, znajdująca się w północno-zachodnim narożniku budynku. W 1908 roku została wmurowana w naroże ratusza na nowym cokole. Położone w Sudetach środkowych miasto słynie nie tylko z dobrze zachowanych kamienic czy dawnej kopalni węgla kamiennego. Od 1971 roku może się pochwalić zespołem pieśni i tańca Nowa Ruda. Licząca już ponad 100 osób grupa taneczno-wokalna kultywuje dolnośląską tradycję ludową. Zespół aktywnie uczestniczy w wielu miejskich wydarzeniach. Ma na swoim koncie mnóstwo koncertów w kraju i za granicą, gdzie ukazywał wyjątkowość polskiej kultury ludowej. Zespół jest współorganizatorem i gospodarzem Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Nowej Rudzie. Grupa zdobywała wiele nagród i wyróżnień podczas festiwali na całym świecie. Z dumą mogę reprezentować Nową Rudę, jak i całą Polskę. W zespole tańczą całe rodziny. Dziadkowie, dzieci i rodzice. Taniec ludowy to jest nasze życie. Zapraszamy na nasze koncerty do Nowej Rudy. Teraz wybieramy się na spacer po Nowej Rudzie. Pierwszy przystanek robimy przy ulicy Kościelnej 11, gdzie znajduje się kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Neogotycka, trzynawowa świątynia jest jedną z piękniejszych na Dolnym Śląsku. Nawiązuje do francuskich katedr i niemieckich kościołów halowych. We wnętrzu świątyni znajduje się wiele cennych figur. Wyróżniającym się elementem jest 72-metrowa wieża. Zwiedzamy dalej. Udajemy się na północ miasta w stronę Starego Kościoła. Po drodze ujrzymy zamek Stilfridów. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą już z 1352 roku. Wówczas był to drewniany zamek na kamiennych fundamentach. Po spaleniu obiekt został odbudowany i na przestrzeni wieków wielokrotnie przebudowany. Na trasie zwiedzania koniecznie trzeba też zobaczyć figurę świętego Jana Nepomucena z 1706 roku. Znajduje się przy skrzyżowaniu ulicy Podjazdowej, Cmentarnej i Fredry.
Ulicą Cmentarną dojdziemy do kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Obecną świątynię wzniesiono około 1500 roku. Swój wygląd zawdzięcza przebudowie, jaka miała miejsce na początku XVIII wieku. W pobliżu kościoła zobaczymy kamienne schody prowadzące do bramy wejściowej na cmentarz. Brama mieści rzeźbę Piety, jedną z 4 w mieście. Na cmentarzu do dziś pozostały kaplice z grobami zmarłych z rodziny Rose i Nawe oraz kwatera z grobami górników noworudzkiej kopalni, którzy zginęli w katastrofie górniczej w 1941 roku. Z cmentarza rozciąga się ładny widok na całą okolicę. Widać stąd potężną metalową konstrukcję wiaduktu wspartego na kamiennych filarach. Wznosi się 40 metrów nad Doliną Woliborki. Ulicą Cmentarną dojdziemy również do historycznie pierwszej świątyni w Nowej Rudzie, kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Ten murowany kościół w stylu barokowym to budowla jednonawowa, prostokątna o salowym wnętrzu przechodzącym w węższe, trójbocznie zakończone prezbiterium z wieżą od frontu i z romańskimi oknami. Kolejnym punktem na trasie turystycznej jest ulica Nadrzeczna i Domy Tkaczy. To ciąg 6 budynków znajdujących się tuż przy rzece, powstałych w XVIII i XIX wieku. Pod arkadami prowadzi ścieżka spacerowa, skąd zobaczymy w ujściu kanału kamiennego potwora. To Rudek. Gad pluje wodą jak jadem, strzegąc dawnego młyna. Stwór jest odtworzeniem żyjącego kiedyś na tym terenie gada. Płyta z odciskiem znajduje się m.in. w ratuszu, a także na wystawie w kopalni. W Miejskim Ośrodku Kultury umiejscowiona jest Aleja Gwiazd. Jest pamiątką po odbywającym się dawniej w mieście Międzynarodowym Festiwalu Filmowym. Festiwal odwiedziło wielu znakomitych gości, których odciski dłoni można oglądać w Alei Gwiazd. Dawna kopalnia Nowa Ruda to miejsce, w którym możemy dowiedzieć się, na czym kiedyś polegała ciężka praca górników. Turystyczna trasa podziemna i Muzeum Górnictwa oferuje wiele atrakcji, w tym niekonwencjonalne zwiedzanie muzeum i przejazd pociągiem górniczym. Wracając do Miejskiego Ośrodka Kultury, znajdziemy obelisk trudu górniczego i sybiraków, a niedaleko pień skamieniałego drzewa, który został wydobyty w kopalni Nowa Ruda. To skamielina flory górnokarbońskiej sprzed około 250 milionów lat.